Nareszcie mamy normalną pogodę, niedziela, więc dzisiaj można było sobie spokojnie wsiąść na motocykl i trochę pojeździć. Zapraszam Was dzisiaj na jedną z moich pierwszych przejażdżek. W tym roku poopowiadam Wam trochę o sobie, o samym motocyklu, dowiecie się co i jak. Postaram się wpleść po raz pierwszy jakiś dźwięk w jazdę motocyklem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania tego materiału wideo. Zanim jednak wsiądziemy, chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym motocyklu, dlatego że w pierwszych materiałach wideo jeszcze niewiele Wam powiedziałem. Jak widzicie, on jest jeszcze brudny, zakurzony, ponieważ jeszcze go nie umyłem po tej naszej zimowej przerwie, a kupiłem go w okolicach, bo tutaj pierwsza rzecz, o której chciałbym Wam opowiedzieć, to kupiłem go w okolicach października, listopada tamtego roku w salonie Triumfa we Wrocławiu. Polecam serdecznie tak przy okazji, jeżeli chodzi o Triumfa, bo bardzo fajna obsługa, fajny klimat, więc tutaj jeżeli ktoś by szukał salonu Triumfa, no to we Wrocławiu on jest tam koło lotniska. Myślę, że spokojnie mogę go polecić. Motocykl, ponieważ był kupiony w tym okresie, jak wiecie, już w sumie zimowym, no to tak naprawdę odebrałem go z salonu, podjechałem na chwilę do domu, moi synowie wsiedli, pobawili się, oczywiście wsiedli, po prostu posiedzieli, pobawili się, po czym odwiozłem go do hali, do firmy, gdzie mógł sobie zimować całą zimę. Tam po drodze była jedna przygoda, więc może jeszcze w tym materiale Wam opowiem. Przygoda związana z przestojem, bo tutaj z tym motocyklem oczywiście się nic nie działo, no ale dążę do tego, że jako, że stał całą zimę, a teraz mamy już w sumie prawie maj, bo dzisiaj jest chyba 28 czy 29 kwietnia, no to tak naprawdę on cały czas stał. Teraz było kilka dni takich letnich, gdzie nie miałem okazji tak naprawdę na niego wsiąść, a to wszystko sprowadza się do tego, że nasz motocykl ma przebiegu, no gdzieś w granicach, jak dobrze kojarzę, 50. Widzicie, nawet jeszcze się mocno nie obeznałem tutaj z parametrami licznika, no ale zaczynaliśmy od 1000, więc mamy około 65 km nabite dopiero na tym motocyklu, tak więc to jest świeży motocykl, który dopiero zaczyna swoją przygodę, a tak samo ja też po długiej przerwie, jak Wam wspominałem w pierwszym materiale wideo, dopiero rozpoczynam swoją przygodę na motocyklu, bo powiedzmy moje historie wcześniejsze, kiedyś tam jeździłem, no dzisiaj nie będą miały żadnego odzwierciedlenia, więc wszystkiego trzeba się uczyć na nowo. Tak więc wsiądźmy na motocykl, a ja Wam się postaram poopowiadać kilka ciekawostek na temat tego, co do tej pory się działo z tym motocyklem i jakie są moje pierwsze odczucia. Zacznijmy od tego, co producent nam mówi o Tridencie 660. Przede wszystkim mamy tutaj trzycylindrowy silnik o pojemności 660 cm3. Dodatkowo mamy motocykl wyposażony w ekran TFT jako nasz wyświetlacz prędkości, oświetlenie LED, dwa tryby jazdy, ABS i kontrolę trakcji. Wszystko po to, by zapewnić większe bezpieczeństwo i kontrolę. A mówię Wam to dlatego, że za chwilę chciałbym Wam opowiedzieć o swojej historii, o sobie i dlaczego zdecydowałem się właśnie na zakup tego modelu. Zanim jednak do tego przejdziemy, taki mały powiedzmy disclaimer. Jak słyszycie, dogrywam niestety dźwięk do moich nagrań na motocyklu, do mojej trasy na motocyklu już na komputerze. Niestety musiałem tak zrobić, dlatego że nie mam jeszcze nowego kasku, o czym też się dowiecie w tym materiale wideo, a tym samym nie mam systemu głośno mówiącego, który umożliwiłby mi nagrywanie podczas jazdy dźwięku. Dlatego przepraszam Was za ten materiał i to, jak będziecie to wszystko słyszeli. Będę się starał, aby w możliwie najkrótszym czasie nabyć odpowiedni sprzęt, aby lepiej nagrywać dla Was materiały wideo. Jako że jest to mój dopiero drugi vlog i się wspólnie poznajemy, to chciałbym Wam najpierw opowiedzieć kilka słów o sobie i o swojej historii, no i to wszystko wplotę w historię zakupu Tridenta.
Jak Wam już wspomniałem w poprzednim materiale wideo, jest to mój drugi motocykl. Pierwszy, który miałem, było to Suzuki SV650, które kupiłem, jak dobrze pamiętam, jakieś 8 lat temu. Pojeździłem na nim może jeden sezon, może 2 sezony, po czym z różnych względów musiałem go odstawić. Po długiej przerwie stałem się ojcem dwójki dzieci, jednak cały czas obracałem się za motocyklami i postanowiłem wrócić do jazdy na dwóch kółkach. I w tym miejscu, myślę, stanąłem przed dylematem, który ma wiele osób, które planują usiąść z powrotem na dwa kółka lub też planują kupić swoje pierwsze dwa kółka. A wybór ten to czy kupić motocykl nowy, czy kupić motocykl używany. I ten wybór naprawdę dla mnie był również bardzo trudny i teraz Wam powiem kilka słów o tym, jak ja do tego tematu podszedłem. Kiedy podjąłem decyzję, że chcę wrócić z powrotem do jazdy na dwóch kółkach, oczywiście pierwszą myślą jaka była, to była myśl: kupię motocykl używany, no i oddam go do kustomizacji, dlatego że też chciałem mieć motocykl, który w jakiś sposób będzie się wyróżniał spośród innych motocykli i będzie dopasowany w pewien sposób do tego, czego ja oczekuję od motocykla. Jednak spojrzałem na swoich synów i stwierdziłem, że może warto byłoby mimo wszystko pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. Oczywiście bezpieczeństwo na motocyklu jest bardzo głębokim tematem, jednak no, technologia, nie ma co ukrywać, bardzo się zmieniła i motocykle, które dzisiaj mają 15 lat, odstają dość znacznie od motocykli, które obecnie są produkowane, bądź też tych motocykli powiedzmy 2-3-letnich. Dlatego zacząłem kierować swoje myśli ku motocyklom nowszym lub też zupełnie nowym motocyklom. Dodatkowo doszedł aspekt leasingu. Ponieważ prowadzę działalność gospodarczą, mam możliwość zakupu motocykla na leasing. Tak swoją drogą, jeżeli byście chcieli wiedzieć coś więcej na temat leasingu, chcielibyście się dowiedzieć, ile taki leasing mnie kosztuje dla konkretnie Tridenta 660, to dajcie znać w komentarzu, a chętnie się z Wami podzielę tymi informacjami. Ale wracając do głównego tematu, stwierdziłem, że rozejrzę się za motocyklami nowszymi, zobaczymy jakie one mają systemy i czy rzeczywiście mogą zapewnić trochę wyższe bezpieczeństwo w stosunku do motocykli 15 czy 20-letnich. No i jak zapewne wiecie, okazało się, że nowe motocykle mają już systemy ABS, systemy kontroli trakcji i wiele różnych innych systemów, co spowodowało we mnie takie poczucie, że jednak na stary motocykl skustomizowany przyjdzie jeszcze pora, a teraz zdecyduję się na motocykl nowy bądź też 2-3-letni. No więc jak już postanowiłem, że zdecyduję się prawdopodobnie na motocykl nowy lub też w miarę nowy, no to zacząłem szukać motocykli, które mogłyby spełniać moje oczekiwania. W sposób więc wpadłem na pomysł, aby nabyć Triumfa Tridenta 660. Na początku wrócę do aspektu, o którym już Wam wcześniej wspomniałem, to znaczy lubię, gdy mam coś, co w jakiś sposób się wyróżnia lub jest zupełnie inne niż to, co można najczęściej spotkać na ulicy. Sama marka Triumph jeszcze do niedawna według mnie była taką marką, którą rzadko spotykało się na drogach, a sam model Trident do dzisiaj wydaje mi się takim modelem, którego często nie zobaczycie podczas swojej podróży. No i to był jeden z pierwszych modeli, na który zwróciłem uwagę. Po moich doświadczeniach z SV650, którą miałem kilka lat temu, chciałem przede wszystkim też nabyć motocykl, gdzie moja pozycja będzie trochę bardziej wyprostowana, więc skupiłem się na Nakeda. Ja mam około 175 cm wzrostu i szukałem więc motocykla niewielkiego rozmiarem, takiego, na którego usiądę i będę dotykał obiema stopami podłoża, albo prawie dotykał tego podłoża. Wybrałem się więc na targi motocyklowe we Wrocławiu i skupiłem swoją uwagę, oprócz oczywiście Tridenta, na kilka innych modeli. Była to oczywiście Yamaha MT-07 i nie, ja nie robiłem prawa jazdy na tym modelu, bo obecnie chyba na tym modelu wiele osób to prawo jazdy robi.
Ja po prostu zwróciłem na ten model uwagę, dlatego że no, przykuwa on swoim wyglądem oko, no i też często można go zobaczyć na ulicach. Kolejnym modelem było Suzuki SV650, ale ten nowy model Ducati Monster, no to jest kolejny motocykl, który według mnie wyróżnia się swoim wyglądem. Wcześniej już wspomniany i wybrany przeze mnie Triumph Trident i jeszcze po głowie długo chodził mi, co prawda używany, kilkuletni Harley Davidson Sportster 883. Harley, chociaż nadal jest w moich planach, odpadł ze względu na to, że nie spełniał jednak moich początkowych założeń, to znaczy to jest motocykl już kilkunastoletni, bez wielu systemów, które mamy na przykład w tym momencie w Tridencie. Ducati Monster, chociaż bardzo mnie kusił, to cena nowego zaczyna się w okolicach 55 tysięcy złotych. No i stwierdziłem, że jest to spora kwota jak na motocykl po tylu latach przerwy, tym bardziej, że do dzisiaj tak de facto nie wiem, ile realnie będę miał możliwości jeździć na motocyklu i czy w ogóle stwierdzę, że jest to dla mnie, czy po jednym sezonie nie odpuszczę tematu i nie będę chciał motocykla sprzedać, bo stwierdzę, że nie mam możliwości, czy po prostu z różnych innych względów nie chcę na motocyklu jeździć. Tak więc Ducati odpadł ze względu na cenę. Suzuki SV650, mimo dobrej ceny, którą można uzyskać u dealera i tak naprawdę niezłych wspomnieniach, które mam przy tym starym modelu, którym jeździłem, odrzuciłem tą propozycję ze względu na to, że nie chciałem ponownie wchodzić w ten sam motocykl. Ja wiem, że zmienił się na pewno on, ten nowy model SV650 względem starego, no ale nadal było to SV650 i stwierdziłem, że chcę spróbować coś nowego. Yamaha MT-07. Nad tym modelem zastanawiałem się najdłużej, bo jest to, jak wiemy, sprawdzony motocykl, często spotykany na drogach. Jego wygląd, jak już wspomniałem, też mi się bardzo podobał, jednak za często go widzę na drogach, a dodatkowo, jeśli dobrze pamiętam, nie posiada on tylu systemów jak Trident. Z tego właśnie powodu ostatecznie postanowiłem wybrać Triumpha Tridenta 660. Jakie są więc moje pierwsze wrażenia z jazdy tym motocyklem? Po pierwsze muszę podkreślić, że mało jeszcze na nim przejechałem, żeby móc coś więcej Wam powiedzieć. To jednak czym mogę się już dzisiaj z Wami podzielić, to fakt, że po 6 latach przerwy od motocykli odbyłem może dwie krótkie jazdy próbne na innych motocyklach, po czym zdecydowałem się na zakup Tridenta. Przyjechałem odebrać go z salonu, gdzie muszę nadmienić, że nie byłem w super formie fizycznej tego dnia i można powiedzieć, że po 6 latach przerwy wsiadłem na motocykl, ruszyłem i bez problemu dojechałem do domu. Trident podczas pierwszej jazdy, jak i tych kilku kolejnych, włącznie z tą, którą teraz wspólnie ze mną odbywacie, nie sprawił mi ani razu takiego wrażenia, przez które poczułem jakiś dyskomfort podczas jazdy, a myślę, że to jest naprawdę duży sukces, bo nie ma co ukrywać, wsiadając na motocykl po 6 latach wsiadacie prawie, że tak jakbyście wsiadali po raz pierwszy na motocykl podczas kursu prawa jazdy. Przyznam się Wam też szczerze, że miałem pewne obawy co do trzycylindrowego silnika, jednak już teraz mogę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego działaniem. Jest on bardzo przyjemny zarówno w tych niskich partiach obrotów, jak i wysokich, bo nie ma żadnych drgań przy tych niskich partiach obrotów, co jest fajne przede wszystkim w mieście, a przy wysokich partiach nie ma takiej porywczości, która budziłaby niepokój podczas jazdy i mi osobiście bardzo to pasuje. I jako, że głównie planuję poruszać się po mieście, po Wrocławiu i te pierwsze kilometry zrobiłem już we Wrocławiu, to też mogę Wam powiedzieć, że bez jakichś większych obaw już na pierwszej jeździe postanowiłem w korku przycisnąć się środkowym pasem pomiędzy samochodami, bo motocykl już od naprawdę tego
pierwszej przejażdżki sprawia wrażenie motocykla lekkiego i zwinnego i nie musiałem się zastanawiać, czy gdzieś tam się zmieszczę, czy dam radę. Naprawdę było to bardzo spontaniczne i nie sprawiło mi żadnych trudności. Myślę, że to jest kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, który warto podkreślić, szczególnie dla tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z motocyklami. Ja osobiście mogę Wam, myślę, tutaj ten model motocykla polecić jako model, który powinien być dla Was przyjemny w prowadzeniu na samym początku Waszej drogi na motocyklu. Jedyną rzeczą, która mi przeszkadza, to oczywiście jest wiatr, jaki trzeba na siebie przyjąć przy prędkości powiedzmy powyżej 90 km na godzinę. Ale nie jest to zarzut oczywiście w stronę samego Tridenta, tylko przy nakedach trzeba się z tym liczyć. Może w przyszłości dokupię po prostu sobie szybkę, aby była ta jazda przyjemniejsza przy takiej prędkości, jednak no, poruszając się po mieście też nie zakładam, że często będę jeździł z taką prędkością, więc zobaczymy, czy będzie to konieczne. I tak, wiem, ten słupek z lewej strony w kamerze strasznie przeszkadza. W następnym materiale wideo tego na pewno nie będzie. Moja dzisiejsza, pierwsza w sumie taka trochę dłuższa, bo zrobiłem około 20 km, niedzielna trasa na Triumfie Tridencie powoli dobiega końca i tak samo ten vlog będę już powoli z Wami kończył. Teraz widzę, montując dźwięk do tych nagrań, że muszę jeszcze sporo popracować, kupić zestaw odpowiednich mikrofonów, aczkolwiek pamiętajcie, że to jest dopiero początek mojej i mam nadzieję Waszej przygody, dlatego też planuję więcej modyfikacji i zakupów. Jednym z pierwszych zakupów, który jest przede mną, to nowy kask, dlatego że ten, który mam, no jest już kaskiem, który kupowałem przy historii z SV650, czyli to jest kask gdzieś 8-letni. Tutaj też się technologia posunęła do przodu, więc będę musiał kupić sobie coś innego. Na pewno będę Was prosił również o radę, a gdy zdecydujemy jaki kask wybierzemy, to później Wam o tym opowiem, dlaczego taki kask i jaki kask ostatecznie zdecydowałem się wybrać. Mam nadzieję, że uda mi się wybrać kask z systemem głośno mówiącym, bo jest mi to bardzo potrzebne i myślę, że tak samo polepszy jakość tych nagrań. Niestety kolejny materiał wideo najprawdopodobniej uda mi się wrzucić dopiero za tydzień, bo zbliża się majówka, ja wyjeżdżam z dziećmi samochodem, tak więc nie będę miał możliwości ponagrywania, pojeżdżenia na motocyklu, dlatego zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco przede wszystkim w momencie, kiedy pojawi się nowy odcinek na tym kanale. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Pamiętajcie jeszcze o łapce w górę, bo na pewno zmotywuje mnie to do nagrywania kolejnych vlogów i materiałów wideo, a tymczasem życzę Wam udanej majówki i zostawiam Was z ostatnimi obrazkami z mojej trasy. Do zobaczenia już wkrótce.